Zaglądamy na trasę jednej z najnowszych linii kolejowych w Polsce, otwartej pod koniec sierpnia 2015 roku. Nowa linia leży na terenie Gdańska, ale połączenie z istniejącą linią umożliwiło uruchomienie relacji zarówno aglomeracyjnych, jak i regionalnych. W tym odcinku przejedziemy się więc z Gdyni do Gdańska, ale nieco inaczej niż to się zwykle robiło. W międzyczasie od wykonania ujęć do montażu materiału PKM-ka zdążyła już oblać swój pierwszy sprawdzian wytrzymałości ze strony natury i to oblała go dosłownie. W czasie kilkunastogodzinnej lipcowej ulewy spadło około 160 litrów wody na metr kwadratowy, co jest średnią dwumiesięczną opadów, powodując obsunięcie się wierzchniej i warstwy nasypów kolei. Konieczne było zawieszenie ruchu na odcinkach linii kolejowych w Gdańsku i Gdyni. Organizacyjnie sprawę położono jeszcze bardziej, zapewniając zastępczą komunikację tylko dla relacji regionalnych, bez obsługi przystanków pośrednich na obszarach obu miast i bez zapewnienia zastępczych autobusów w relacjach aglomeracyjnych. 19 lipca, czyli 5 dni po ulewie, nadal nie przywrócono ruchu na całej trasie linii. Sytuacja wróci jednak do normalności, więc dowiedzmy się więcej o samej linii. W skład Pomorskiej Kolei Metropolitalnej wchodzi zupełnie nowa, 18,5-kilometrowa linia kolejowa, położona w zachodniej części Gdańska, prowadząca z Wrzeszcza i łącząca się z zaadaptowaną do ruchu PKM-ek istniejącą linią z Gdyni do Kościerzyny i Kartus. Nowa linia nie została od razu zelektryfikowana, czego konsekwencją jest prowadzenie na niej ruchu spalinowymi zespołami trakcyjnymi. Elektryfikacja jest jednak w planach, a łącznie z odcinkami regionalnymi ma objąć 100 km linii kolejowych w tym rejonie i planowany termin zakończenia budowy wyznacza się na koniec 2020 roku. PKM-kę obsługuje SKM-ka. Chodzi tu oczywiście o przewoźnika obsługującego składami i personelem pasażerów. W tym celu kupiono łącznie 10 spalinowych jednostek, 7 trójczłonowych o pojemności 350 pasażerów i 3 dwuczłonowe o pojemności 250 osób. Wszystkie pojazdy dostarczyła bydgoska PESA. Składy te mają podobne udogodnienia jak nowe impulsy SKM-ki, choć PESy wewnątrz składu mają dodatkowe stopnie do pokonania przez pasażerów. Nowe składy łącznie kosztowały 114 milionów złotych. Na trasie z Gdyni do Kościerzyny możemy też spotkać spalinowe Nevagi z 2010 roku, których łącznie są 3 sztuki. Trasa leży na silnie pofałdowanym obszarze Pojezierza Kaszubskiego, co zaowocowało niesamowitymi widokami za oknami pociągów. Jest tutaj sporo niezagospodarowanych terenów, ale już teraz budowane są nowe osiedla mieszkaniowe wzdłuż linii kolejowej. Na trasie znajduje się całkiem sporo obiektów inżynieryjnych, wiaduktów drogowych i kolejowych, kładek dla pieszych oraz przepustów i przejść pod torami. Jest tu ich aż 41. Nowa linia pozwala na poruszanie się pociągów z maksymalną prędkością 120 km na godzinę, choć jest sporo odcinków, gdzie pociągi jadą całkiem wolno. Trasa wyposażona jest jednak w europejski system sterowania pociągiem ETCS poziomu drugiego. System ten może umożliwiać osiągnięcie czasu następstwa pociągów, mniejszego nawet od 2,5 minuty lub prędkości maksymalnych do 300 km na godzinę. Co ani pierwsze, a tym bardziej drugie, nie będzie wykorzystywane na linii PKM. Łączność umożliwiająca sterowanie ruchem w tym systemie opiera się na specjalnej kolejowej sieci GSM-R. Nowa linia kolejowa otrzymała numer 248, a na jej trasie wybudowano 8 przystanków.
Zainstalowano na nich system informacji pasażerskiej oparty o wyświetlacze i komunikaty głosowe o nadjeżdżających składach. Szkoda, że nie wszystkie przystanki wyposażono w automaty biletowe, które znajdują się na 5 z nich. Przystanki PKM stanowią węzły przesiadkowe z pozostałymi środkami transportu w Gdańsku. Największe wrażenie robi węzeł Brentowo, gdzie pasażerowie tramwajów mają możliwość przesiadki drzwi w drzwi do pociągów PKM. Jest to jednocześnie przystanek początkowy i końcowy tramwajowej linii nr 10. W pierwszym etapie projektu założono budowę nowej linii na trasie z Gdańska-Wrzeszcza do Rębiechowa i adaptację linii kolejowej nr 201, bez budowy nowych przystanków na terenie Gdyni. Koncepcja PKM-ki zakładała jednak dobudowę 2 dodatkowych przystanków w tym mieście, Karwiny i Stadion, w drugim etapie budowy PKM. Obecnie kwestia ich wykonania jest w fazie przetargu, a oba przystanki mają zostać oddane w drugiej połowie 2017 roku. Jednym z ważniejszych przystanków PKM-ki jest ten zlokalizowany przy porcie lotniczym. Generuje on całkiem spory ruch. W skali miesiąca w porcie wykonywanych jest od 2600 do prawie 4200 operacji lotniczych. W 2015 roku lotnisko obsłużyło 3,7 miliona pasażerów, co daje kolei pewien potencjał pasażerów, zwłaszcza że przystanek położony jest bardzo blisko, kilkadziesiąt metrów od wejścia do terminalu lotniska. Największe kontrowersje budzi rozkład jazdy nowej linii. Obecnie działają 3 główne połączenia: z Gdyni do Gdańska, z Gdyni do Kościerzyny i z Gdańska do Kartus. 27 połączeń dziennie jest na trasie pomiędzy Gdańskiem Wrzeszczem a Gdynią Główną, choć jest ono zagęszczone na krótszym odcinku do Gdańska Osowy dodatkowymi pociągami. W efekcie zadowalająca oferta dostępna jest na odcinku Gdańsk-Rębiechowo, Gdańsk-Wrzeszcz ze średnio 15-minutową częstotliwością kursów. Na pozostałych odcinkach na kurs pociągu można czekać nawet ponad godzinę. Pasażerowie zwracają też szczególnie uwagę na kończenie trasy przez większość pociągów na stacji we Wrzeszczu i konieczność przesiadki na SKM-kę, którą przez 7 minut jadą do Gdańska Głównego. W każdym razie planowane są kolejne zmiany w rozkładach jazdy. Elementem, który koniecznie musimy sprawdzić, jest czas przejazdu między Gdynią a Gdańskiem. 36 km trasy pokonujemy średnio w 48 minut, co daje prędkość komunikacyjną rzędu 45 km na godzinę. To niezły wynik, jak na przejazdy w ramach aglomeracji, choć trasą nie poruszamy się w linii prostej. Przed zawieszeniem ruchu po Lipcowej Ulewie na linii sporadycznie zdarzały się odwołania kursów, ponieważ względem rozkładu jazdy wykorzystywany był praktycznie cały dostępny tabor. Liczba odwołanych kursów w skali całości była dość mała, bo wynosiła 0,3%, ale głosy o awaryjności widziałem szczególnie w mediach. Ostatnio sukcesywnie, z miesiąca na miesiąc, rosła jednak liczba pasażerów korzystających z 3 połączeń w ramach PKM-ki. W czerwcu tego roku miesięczna liczba pasażerów dobiła do liczby 218 000. W odniesieniu do roku czasu dałoby to ponad 2,5 miliona pasażerów, co w skali łącznej liczby pasażerów obsługiwanych przez SKM dałoby około 6%. Oczekiwany jest dalszy przyrost liczby pasażerów, a także uruchomienie bezpośredniego połączenia Kościerzyny z Gdańskiem Wrzeszczem.
Zakończyliśmy część kolejową naszej miniserii Strój Miasta, a w ramach jej kontynuacji przejedziemy się jeszcze tramwajem po Gdańsku oraz trolejbusem po Gdyni i Sopocie. Przy okazji czeka nas kilka dodatkowych atrakcji. Do usłyszenia! No tak, tutaj miałem powiedzieć wam coś mądrego na tle przystanku PKM-ki, ale głupek zapomniał włączyć mikrofon.